Co to mamy dzisiaj w planie? Dzisiaj mamy język niemiecki w planie. Język niemiecki, dokładnie. Jako, że mieszkamy w Niemczech, to pogadamy sobie o języku niemieckim. IDS Podcast, Miron i Szymon, odcinek czwarty. Idzie dobrze. Idziemy jak burza. Tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o języku niemieckim. A może też i polskim. Będziemy po polsku rozmawiać o języku niemieckim. No i może sobie coś porównamy, może znajdziemy jakieś podobieństwa, może jakieś różnice. Ty nie znasz niemieckiego, jak przyjechałeś do Niemiec? Wiesz co, troszkę znam. Ja tam miałem w szkole podstawowej jakiś tam niemiecki, ale to tam... Ze Śląska, tam połowę słów jest po niemiecku. To fakt, że jak ktoś mówi gwarą śląską, no to tam parę słów naturalnie z tej gwary sobie erbnie, że tak powiem. To jest... Dużo, to nie jest parę, to jest dużo. To jest dużo, jedno z tych słów, ale to nie pomaga Ci w budowaniu jakiejś konstrukcji zdania. Ty po prostu znasz parę słów więcej niż ktoś, kto zaczyna od zera. Ale konstrukcja zdania jest zupełnie inna. Nie mówię, że to nie pomaga, bo to pomaga. Oczywiście, gramatycznie nie musisz mówić. Nie? Jak znasz słowa, no to się dogadasz. To jest kwestia czego. Jest co to gruba. No wiem, co to gruba. No, szefowa. Guten Tag. Dzień dobry, szefowa. Auf Wiedersehen. No faktycznie, gwara śląska ma dużo takich, nie wiem, czy zaleciałości, nie, to tak nie mogę powiedzieć, zapożyczeń z języka. To się przenikało mocno. Z języka niemieckiego, dokładnie, to jest związane też z jakąś tam historią, bo Śląsk to też w zależności jaki Śląsk, bo nie cały Górny Śląsk był pod tym, że tak powiem, panowaniem niemieckim. To są historyczne rzeczy, ale generalnie... Kaszuby i Wielkopolska. Tak, Kaszuby tak samo, ale wszyscy, którzy... Breslau trochę. Wszyscy, którzy mówią po gwarą śląską, to znają parę słów po niemiecku, chociaż tak szczerze mówiąc, jak przyjechałem tutaj, to i tak był szok. Ja w każdym razie mówiłem już po niemiecku, bo ja miałem w szkole dość dużo. 5 lat w technikum, także ja tam łatwość językowa akurat jakąś mam, natomiast zrozumieniem nie jest tak, wiesz, rewelacyjnie, nie? Z czytania ja muszę widzieć. Jak widzę słowa napisane, to wiesz, oczami to rozumiem bardzo dużo, nie? Natomiast jest kiepsko czasem, jeśli chodzi o rozumienie w mowie, to nawet do dzisiaj. Najgorszy co może być, to i w obojętnie jakim języku, to jest dla mnie jakiś tam small talk, nie? Jak spotykasz jakiegoś gościa, który chce ci zagadać, coś ci rzuci śmiesznego, czy coś, wiesz, coś z dialektu, czy coś, co wiesz, oni znają tak naprawdę. I ty tego nie zrozumiesz i już, wiesz, no, jak głupio się uśmiechasz, to jest słabo, nie? To jest taki small talk, jak small talk, wiesz, że wiesz, ktoś mówi całe zdanie, to jeszcze coś wyciągniesz sobie z tego, tak? A jeśli mówi, wiesz, rzuci jakimś tam sformułowaniem tylko i tak patrzę na niego, co ty do mnie powiedziałeś w ogóle, tak? No, to są takie wady tej historii. Ale tak to niemiecki jest bardzo fajny, bardzo miło brzmiący dla ucha. Jak karabiin maszynowy. No dobra, nie potrzebujemy takich skojarzeń. Nie, no to jest specyficzny język, nie? No wiele łatwiej, kurde, się śmiga po angielsku. Angielski każdy zna, jest lotnym językiem tak. i to wystarczy się, nie wiem, z rok pouczyć i możesz gadać po angielsku, co moim zdaniem po niemiecku jest ciężkie. To jest trudny język, tam jest zupełnie, sama konstrukcja zdania jest inna niż w języku polskim, czyli to, co my na końcu dajemy w języku polskim, to tutaj jest na początku i do tego się trzeba przygotować, na to się trzeba przestawić. No i jest trudny. Ktoś tam mówił, że wiesz, że brzmi jakieś twarde R czy coś takiego, gdzie wiesz, po tylu latach tak słuchasz, przecież wy w ogóle R nie mówicie, nie? Wszyscy piszą, a potem słuchasz go, mówi Hamburg, albo mówi jakiś ten i mówi, po co wam to R w alfabecie? No po co mam w ogóle parę liter, które wiesz, których nie używacie? Są nieużywane. No. I dlaczego E mówicie za każdym razem inaczej, tak? Besztek mówisz wyraźne E, tak, a mówisz gdzieś tam w tym mówisz jak I czy coś, tak? Czy w alfabecie, nawet jak czytasz alfabet, to E mówisz jak I, dlatego oni sobie zrobili kod po tych imionach, tak? A jak Alfred i B jak Berta i tak dalej, tak, żeby przez telefon zrozumieć, jaka to jest litera, tak? Tak. No, podajesz i zawsze proszę przeliterować swoje nazwisko, tak? No i tak to, to wygląda. Dodatkowo taki dość twardy ten język. Jak myślę o języku jakimś tam romantycznym, nie wiem, to myślę o języku włoskim, czy tak, czy znaczy jakimś innym... O romańskim miałeś na myśli. To romański to jest, natomiast no, romantyczny nie za bardzo. Nie za bardzo. Germański jest. Germański jest taki...
Tak to oczywiście to nie jest żadna obraza. Ja nie chcę tutaj nikogo oczywiście. obrazić. Prawdopodobnie dużo ludzi, którzy się chce nauczyć języka polskiego, myśli tak samo. I te nasze życi, dla to nich jest to jest po katorga, prostu nie do katorga przejścia. nieosiągalne i my mamy podobne problemy, jeśli chodzi o język niemiecki. Natomiast ciągle uważam, że jest dużo innych języków, które można się nauczyć naprawdę szybko, w pół roku, jak angielski. Uważam, że jest bardzo prosty. No, do pewnego momentu. Do pewnego momentu, ale to wystarczy Ci, żeby Do się komunikacji. komunikować. Do komunikacji Ci Oczywiście. wystarczy. Złapiesz jakieś tam podstawy, już się dogadasz, a w niemieckim już tak nie jest. W każdym razie my tutaj już ładne parę latek, 12? 13? No właśnie, gdzieś tyle. Ja 12, Szymon 13 na obcej ziemi. No i sobie tutaj jakoś radzimy, tak? Bo prawdopodobnie Ty tak samo jak ja nie wyobrażasz sobie egzystencji gdziekolwiek w innym kraju, nie znając języka. Jeżeli chcesz normalnie żyć i pracować, jakieś pieniądze zarabiać i po prostu, nie wiem, egzystować, być częścią tego społeczeństwa, no to w ogóle nie ma o czym gadać. Musisz mówić po niemiecku. Proste. Mogę coś wtrącić? Lub po angielsku cały czas, oczywiście. I na początku na przykład, bo tak jak żeśmy wcześniej już mówili, niemiecki nie jest najłatwiejszym językiem, jest trochę daleko od języka, którego my normalnie rodzinnie z domu używamy i na początku miałem trochę stresa, żeby mówić po niemiecku, bo oczywiście ludzie, którzy są tu urodzeni, zaraz się zorientują, że my stąd nie pochodzimy, tego akcentu, który mamy. To nie jest wada. Nie pozbędziemy się oczywiście. dalej, ale na przykład co jest fajne tutaj, że tego strachu nie trzeba mieć, bo tu jest tyle ludzi z całego świata, że oni są przyzwyczajeni, że ktoś tam to na początku kaleczy, może nie wie dein i po prostu nie ma się co bać. Tu trzeba po prostu mówić tak, jak się umie, czy potrafi i po prostu iść do przodu, ale jeżeli jesteś tutaj, nie wiem, rok, pół roku czy półtorej roku, no to ciężko się do tego przekonać, bo nie wiem, Ty chciałbyś pokazać, że byłeś trochę w szkole, że coś tam w głowie masz. Jasne. A to Chcesz jest powiedzieć o wiele więcej niż pozwalają ci niż ci umiejętności pozwalają. To na początku było takie frustrujące. Dla mnie dalej jest. No w sumie do teraz jest, tak? Czasami się spotykasz z kimś, kto jest na jakimś tam poziomie, ma trochę szkół pokończonych i chciałbyś się pochwalić jakąś swoją wiedzą, elokwencją i... No to zawsze tak jest, Szymek, bo to też nie jesteśmy jakimiś małpami, wiesz, że tam wiesz, jakiś troglodyta, że chcesz rzucić 4-5 proste słowa. Zawsze chcesz to powiedzieć jakoś może bardziej kwieciście, bardziej to ubrać w te słowa i żeby to po prostu brzmiało, no i z zasobem swoich polskich słów, tak, żeby to korespondowało. No to nie jest łatwe, tak, i czasami jak wiesz, opowiadam jakąś historię, to muszę to gdzieś tam dookoła, i to na końcu tej historii to się nagle robi, że nie ma tego wydźwięku, bo nie ma, tak, bo już tak się rozmydliło po drodze przez brak jakichś tam słów, że nie dotarłem do tego punktu tak szybko, jakbym chciał i nie było takie efektowne ta opowieść, nie? Ale to chyba jest generalnie sprawa wszystkich ludzi, którzy są na obczyźnie, uczą się jakiegoś języka i muszą się w to wdrożyć, muszą się w to wejść, nie? Myślę, że tak jak mówiłeś o Niemcach, oni są przyzwyczajeni do tego. Od wielu lat tu przyjeżdżają ludzie z obcych krajów i jeśli znasz już te parę słów, to możesz się dogadać i oni są zadowoleni z tego, że chłopak mówi, tak? To coś już tam próbuje, gdzieś jakaś nić porozumienia może być, niż jakbyś miał przyjść ze swoim kuzynem, 5. kuzynem, 7. kuzynem czy ciotką i załatwiał sobie sprawę. Tak dla mnie to było takie, nie wiem, żenujące, tak, że po prostu wiesz, ciągnąć 5 ludzi, żeby ci przetłumaczyli, załatwili dla ciebie jakąś sprawę w urzędzie czy gdziekolwiek. Naprawdę idealnie. To też jest punkt takiego, wiesz, niezależności, tak? Robisz sobie to sam i masz wyrąbane. Tak, dokładnie. Przysłowia niemieckie. Wiesz, spotkaliśmy paru Niemców, znamy paru i tak dalej i to wydaje mi się, że te przysłowia, które oni mają, które określają ironicznie jakichś takich nie do końca wybitnych intelektualnie kolegów, to chyba może po polsku też mamy jakieś takie, ale w każdym razie kilka przykładowych. Moje ulubione na przykład, że nie jest, ten facet na przykład nie jest najjaśniejszą świeczką na torcie, czyli krótko mówiąc, no szału nie ma. No, podobnie, że też nie jest najostrzejszym ołówkiem w piórniku. Rewelacja. Albo nie jest tym żółtkiem z jajka. Żółtkiem z jajka nie jest, tak. Także Gelbe vom Ei. Mogłeś jednak lepiej, tak? Nie, ale nie udało się. Reasumując, oni mają bardzo dużo określeń, jak chcesz komuś przywalić i powiedzieć w miły sposób, że nie jest za bardzo inteligentny, no to w języku niemieckim znajdziesz bardzo dużo określeń, którymi można taką szpileczkę komuś
komuś bić. Nie zawsze uczą tego na początkowych kursach językowych, ale potem jak już gdzieś idziesz do pracy i pracujesz wśród Niemców, To usłyszysz. to się to łapie i to jest akurat fajne. No Może nie pod swoim adresem, ale pod czyimś na pewno usłyszysz. No bo to jest język niemiecki, rozmawiam o języku niemieckim i tu nie ma żartów, bo to wiesz. Nie, no to jest poważna sprawa. To jest nie ma poważna tematu. sprawa. 80 milionów w samych Niemczech gada po niemiecku. Znaczy nie wszyscy, nie wszystkie te miliony gadają po niemiecku, ale większość powiedzmy znakomita. Jest Austria, jest Liechtenstein, Szwajcaria. Także się tam nawija po niemiecku. Szwajcaria. Niektóre części Argentyny. Nie? To się wytnie, proszę, Tak to się było. wytnie. Tak, Sorry. już nie chciałem mówić o Afryce, także tam gdzieś też generalnie byli. No ale dobrze. Chciałem jeszcze wspomnieć o czymś takim jak słowo egal. Słowo egal, czyli tak zwane obojętnie, czy mam wyrąbane, to chyba jest prawdopodobnie jakiś rekord świata, jeśli chodzi o ilość takich synonimów słowa egal, bo oni mają tam jakiś milion chyba, nie? Dokładnie. Tak. No tutaj jest to naprawdę rozbudowane i Scheißegal, jest mi tam latte, jakie die Hose, Wurst i tak dalej, i tak dalej. po prostu jak jesteś leniwy i ci się nie chce i masz to wszystko gdzieś na to, w języku niemieckim znajdziesz o wiele więcej prawdopodobnie określeń niż w języku polskim. Oni to mają naprawdę dość. Mają, chociaż ja taką głębię psychologiczną trochę dostrzegam w tym, bo to... Egal? Tak, to jest, dla mnie egal to jest taka trochę instytucja, bo spotykasz się z takimi niemiłymi ludźmi, którzy na przykład, wiesz, coś mają do zrobienia, czy coś jest ewentualnie, nie w ich zakresie obowiązków. Wiem, czy co nie? teraz powiesz. No, Mi to wiesz, egal. tak? Mi egal. Jest Mi nie egal. nie zrobią tego, czy coś się wydarzy, jeśli tego nie zrobią, będzie jakaś konsekwencja, mam wyrąbane, tak? I wydaje mi się, że to jest w dużej mierze też coś takiego, że mówią, że jest im obojętnie, a tak naprawdę nie jest im obojętnie, tak? I prawdopodobnie ilość tych ludzi z jakimiś tam nie wiem, obciążeniami psychicznymi, depresjami, chorobami psychicznymi, którzy lądują potem po tych wszystkich ośrodkach, to też wynika z tego, że jednak tylko mówię, że jest mi egal, ale tak naprawdę nie jest mi egal i ileś tam, wiesz, miesięcy czy lat się zbiera to i dochodzi do takich konsekwencji, że facetowi tak naprawdę jednak nie było egal, tylko tak mówił cały Tylko czas. tak mówił, no. Tak, i okazało się, że wylądował jak wylądował. No, także to są takie moje smutne przemyślenia na temat tego słowa w języku niemieckim, no i w języku niemieckim i Niemcach, którzy tego słowa nadużywają lub po prostu używają dość często, tak? A ja teraz na wesoło, co mi się na przykład podoba, to jest fajna jest na przykład rozmowa z kimś, kto mówi po polsku, ale siedzi już tu bardzo dużo lat, bo wtedy przeplatamy język polski z językiem niemieckim, bo w języku niemieckim są na przykład takie słowa, których nie ma odpowiednika w języku polskim. W języku polskim na to jedno słowo musiałbyś użyć całego zdania. Dokładnie. I to jest taki slang, że zrozumie go tylko ten, kto mówi trochę po niemiecku czy tam po polsku. I jeżeli mówisz z kimś, kto tu siedzi parę lat, to dochodzi do tego, że używamy takich, czy po prostu wyrażamy swoje zdanie, połowę po polsku, połowę po niemiecku. Zdanie zaczynamy na przykład po polsku, potem strącamy jakieś słowo, które w języku polskim nie ma odpowiednika 1:1 i musiałbyś... Jest taki miks. No to jest czasami śmieszne, jakbyśmy sami siebie posłuchali, kiedy mówimy w ten sposób, albo z kimś, kto to rozumie i mówi w ten sposób, no to nagle... Co wy w ogóle tutaj, co wy gadacie? Jaki to jest język? I to nawet nie da się tego powtórzyć, bo to wychodzi z jakiegoś kontekstu, Ale to też nie tylko mieszkający tutaj, ale na przykład mieszkający rok za granicą i przyjeżdżałeś do Polski i tam legendarne, tak? Wszyscy widzieliśmy Poczekaj, te kabarety. Jak to było, poczekaj, jak to było po polsku? Jak to było? Wiesz, tak, dobra. Jak to Tak. Placki ziemniaczane. Jak to było po polsku? No, Tak. także jest naprawdę dużo takich rzeczy i to mój kolega Piotr ze Szczecina, on mówi już tam, wiesz, ledwo wyjechałem z tego i ja mówię, co, zaraz zaczniesz, nie? Czekaj, jak to było po waszemu, czy jak to było po polsku? No, tak. Także Piotruś, dziękuję. Pozdrowienia. Pozdrawiamy, Piotrek. Jest też coś takiego w języku niemieckim jak słowo przed połączone razem z jakimś rzeczownikiem lub czasownikiem, tak? Czyli mam tutaj na przykład słowo Vorfreude napisane, tak? Czyli coś takiego, czego w polskim nie ma, to jest jakaś
przedradość. Przedradość, Czyli zanim tak. nastąpi radość z czegoś, z jakiegoś wydarzenia czy coś, to najpierw jest taka, wiesz, ekscytacja, to wszystko tak jest, to jest Radość, że to nastąpi, nadejdzie, że to coś nadejdzie, takiego, tak. że to I nastąpi. czegoś takiego w języku polskim nie uświadczysz, tak? Tak samo jest na przykład vorfinden, nie? Czyli na przykład, że znaleźć coś takiego, znaleźć rzeczy w jakimś określonym stanie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, w dobrym stanie, zostawcie to w takim stanie, że jak było w poprzednim, tak? To też są takie słowa, których to są kombinacje typowo niemieckie, no i nie da się tego powiedzieć jednym słowem po polsku. A propos jednego słowa, Niemcy mają coś takiego, że łączą parę słów w jedno słowo i to dochodzi do jakiegoś tam jednego wielkiego określenia. Wyobraźcie sobie, że w tym języku mogą być słowa, które mają 25 czy 30, nawet więcej. Ja w miarę dobrze czytam, ale to całe takie słowo długie, które jest jakimś tam zbitkiem koszmarnym zbitkiem wielu słów, to zajmuje długo przeczytanie tego słowa. Nie? Był nawet w Polsce taki kabaret, jakiś pan, który grał na pianinie i doskonale mówił, czytam na fortepianie, bo na tym to ja się w ogóle nie znam, przepraszam. I on sobie właśnie robił takie trochę jaja, czy może nie ja, ale pokazywał, jak można łączyć słowa w języku niemieckim. Można doklejać i generalnie jedno słowo ma długość 3 zdań polskich. Tak. Tylko weź to cholera, powtórz. Generalnie polski jest prawdopodobnie trudniejszy niż niemiecki. No tak, ale dla nas nie. Dla nas nie. No, jesteśmy wysoko kwalifikowani, jeśli chodzi o język polski, także no nie ma obawy. Ale takiego jakiegokolwiek rzeczywiście bohatera, który zaczyna się uczyć języka polskiego, to powiem Ci, że wow. Szacun. Tak, teraz jak jesteśmy tu i mówimy jeszcze po jakimś tam innym języku niż tylko niemiecki, to faktycznie stwierdzamy, że język polski jest cholera strasznie trudny, tak? Owszem. Dla każdego, kto się tam urodził i mówi tą piękną mową, naturalnie nie, ale tak obiektywnie rzecz ujmując, język polski jest trudny i może nawet trudniejszy niż język niemiecki. Myślę, że na pewno jest trudniejszy, ale to jest nawet wiesz, już patrząc dla Niemców, tak? Ciekawe w sumie, czy język polski jest trudniejszy dla Niemców niż niemiecki dla Polaków. Zastanawiam się nad tym. Nie wydaje mi się, że zdecydowanie więcej Polaków mówi trochę po niemiecku niż Niemców po polsku. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy tak naprawdę jest, ale... Sprawdzimy. Sprawdzimy. Statystyki na pewno. Zrobimy jakąś wrzutkę. Ale w każdym razie już samo moje nazwisko, tak, wypowiadane przez Niemców, tak, Wojciechowski, jest dramat i 1000 milionów wersji, tak. Jak oni kaleczą moje nazwisko. No ale jest jak jest, tak. I tu masz rację. Wydaje mi się, że my wcześniej, przynajmniej fonetycznie, jakoś tam jesteśmy w stanie wypowiedzieć słowa po niemiecku, nawet te trudne, niż oni te słowa po polsku, ale z drugiej strony kto używa zić, ży i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie jesteśmy jedynym narodem, który ma coś takiego. No może jakieś inne są jeszcze słowiańskie te ekipy. Jacyś Czesi może, czy Ruski też ma jakieś... Nie jesteśmy lingwistami, ciężko nam się na ten temat wypowiedzieć, natomiast wydaje mi się, że te nasze wszystkie zić, ży, to jest dla wielu ludzi po prostu temat nie do przejścia, nie do wypowiedzenia. No a przede wszystkim Feierabend jest taka instytucja w Niemczech, zresztą to też Feierabend zdecydowanie jest przechwycone z niemieckiego Feierabend. To jest takie magiczne słowo. Że generalnie, nie wiem, świętujący wieczór, czyli jak już kończysz pracę, to robisz Feierabend i generalnie słowo instytucja, słowo praktycznie powinno być w niemieckiej konstytucji w zasadzie, bo wszyscy Niemcy, którzy pracują, a to jest naród pracujący od zawsze, chociaż teraz się trochę zmieniło, bo część osób młodych, powiedzmy, nie pracuje, bo się im się nie chce, ale to nie jest temat odcinka. W każdym razie... Nie będzie. Feierabend, tak. To jest takie naprawdę jedno z najważniejszych słów w ciągu dnia, jeśli idziesz do pracy, albo najważniejsze. Oprócz pauzy. Oprócz pauzy, tak. To zamyka w sobie całą tą tęsknotę za tym, że zrobisz te swoje 8 godzin, ubierasz się, przebierasz, zakładasz, nie wiem, buty, bierzesz telefon, plecak czy cokolwiek i robisz Feierabend. I cheese. I to w sumie tak. I oprócz, w zasadzie to jest chyba takie bardzo ważne słowo wśród ludzi pracujących, oprócz słowa urlaub. Oprócz słowa pauza, urlaub, Feierabend. Jeżeli idziesz do pracy, te 3 rzeczy powinny Cię zainteresować. To są ważne słowa po niemiecku, zdecydowanie.
Także nie tylko, myślę, że niektórzy jeszcze taki żółty papierek też od lekarza też uważają za To się nazywa za bardzo ważne. Krankmeldung. Krankmeldung. Krankmeldung jest bardzo często tutaj używane. Używane. Dobrze. Nie, no wiadomo. Niektórzy przesadzają, ale to oczywiście wiadomo, no ludzie chorują, to się zdarza. Ale w każdym razie są jeszcze takie zwroty, jak na przykład legendarne Ich liebe dich albo co tam jeszcze było? Entschuldigung, które brzmią miło tak naprawdę, ale wiadomo, że jeśli to jest język niemiecki tak dość szorstki dla uszu, to brzmią rzeczywiście trochę jak komenda wojskowa, a nie Dobrym jakiś przykładem taki... jest też na przykład nasz kochany motylek, ten, który sobie po łące tam lata i dla nas to jest coś fajnego. Farfalla po włosku. Farfalla po włosku, a po niemiecku Schmetterling! Schmetterling, to jest motylek. Madame Butterfly. Madame Butterfly. Schmetterling. Ale więc... Butterfly też ma wiele znaczeń. Taki fajny nóż jest, który nazywa się Butterfly. I to też włoska historia, bo Dino Baggio z Parmy dostał od Miśka właśnie Butterflyem w głowę. Dostał polskiego motyla. No, czyli farfala trochę jakby w głowie Dino Baggio. No, przyleciał do Dino Baggio polski motyl z metalu. I za to chyba Wisła Kraków została na 5 lat wykluczona z europejskich pucharów. Dokładnie tak. No ale to też nie jest temat tego odcinka. I co tam masz, Szymek? Znaleźliśmy coś długiego? No tak, takim typowym przykładem, jak się zapytuje wujka Google'a, no to jest takie słowo, którego ja nie powtórzę. Naprawdę, wydaje mi się, że to nawet Niemiec... Jesteś 13 lat w Niemczech, na pewno też nawet nie Niemiec poddawaj się. bym miał z tym problem. W każdym razie słowo, które składa się z 63 liter i chodzi o ustawę o delegowaniu obowiązków nadzoru nad znakowaniem bydła i wołowiny. Po polsku to jest ciężko w ogóle przeczytać, a oni to połączyli w jeden wyraz i ja nie jestem w stanie nie jestem w stanie tego powtórzyć. Dajesz, nie poddawaj się. Rindfleisch-Etikett, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Chłopaku. Boże. Jak rodowity Niemiec, jakbyś z Drezna był. Przyznam się, czytam ten wyraz od 5 minut i uczę się jak się go... Urodziłeś z takim wyrazem, teraz mogłeś to mówić, jak Ślązaki. No to jest jedno słowo, które składa się z 63 liter. Dla nas to jest jakaś kosmiczna abstrakcja. Byłoby jedno długie zdanie, natomiast no tutaj tak to wygląda. Wydaje mi się, że oni sami teraz z tego nie korzystają. Piszę też w Google'ach, że ta nazwa wyszła z użycia. A jak to wyszło? Taki rewelacyjny wyraz? Ale przeszła już do historii. To jest taki typowy przykład, jak można te słowa ze sobą łączyć. Są też fajne słowa, gdzie tam kończy się któryś, bo zwykle jak jakimś tam rzeczownikiem kończysz wyraz, to on dostaje S na końcu. Potem jedziesz dalej z tym słowem, to wtedy kończy się na S, a następne słowo ma 2S na przykład i widzisz 3S obok siebie, albo 3F obok siebie, bo jest jakiś miks wyrazów i patrzysz i nie wierzysz. Ej, wy macie tutaj bogaty kraj, stać was na używanie tylu liter naraz w jednym wyrazie, tyle drukować, tyle malować. Rewelacja. No, faktycznie bywa tak, że oni tak to łączą. No kurde, co kraj, co obyczaj. Prawdopodobnie, nie wiem, może są jeszcze jakieś kraje, gdzie się też takie wyrazy łączy i tworzy się takie długi, ale w Europie chyba jest jedyny taki kraj, nie? Einzigartig. To jest tak wyjątkowy, jedyny, specjalny, coś w tym stylu. Ale nic, mówimy po tym niemiecku, radzimy sobie. Jest tak, mówię, to jest taka sytuacja, że jest różny poziom rozumienia tych Niemców, nie? Tych wszystkich aborygenów lokalnych. Z jednym rozmawiasz jak z Polakiem prawie, tak? Autochtonem, tak, on łapie w moment, tak? Nasz kolega Misza na przykład. Pozdrawiamy. Z nim się gada bardzo dobrze, bo to rewelacyjnie, wszystko rozumie. Natomiast są tacy ludzie, do którego musisz 2 razy powtórzyć każde zdanie. To jest, powiem Ci, nie wiem na czym to polega. Czy oni mają taki ograniczony jakiś poziom, wiesz, nie są w stanie zrozumieć, czy nie wiem jak to działa. Ale część osób jest taka, że naprawdę fantastycznie się rozmawia. Że tak powiem, inni przyjezdni też świetnie sobie radzą z komunikacją, tak? Bo łatwiej czasami porozmawiać z Turkiem czy jakimś tam Arabem niż z Niemcem rodowitym. To też chodzi łatwiej i komunikacja jest płynniejsza.
No ale to chyba też chodzi o to, żeby ten ktoś się nie zamykał, bo są ludzie, którzy po prostu znają, że my ten język ciągle mimo wszystko jakoś tam kaleczymy i oni jakoś tak nie za bardzo, a z każdym, kto tu przyjechał, musiał się tego języka nauczyć, na pewno dogadasz się łatwiej niż z jakimś takim rodowitym real born German. Real Born German, tak jest tak rzeczywiście. Jest jeszcze też taka irytująca sprawa, że na przykład najczęściej jest tak, ktoś ma taki jakiś syndrom urzędnika, nie? Że mówi do ciebie, ty mówisz, poczekaj, bo nie zrozumiałem, czy nie zrozumiałem, tak najczęściej jest. Tak? No to on powtarza ci to jeszcze raz. Dokładnie, tak? ale w taki sam sposób, jak to Nie powiedział zrozumiałem, wcześniej, który więc nie to, że zrozumiałeś, powtórzyłeś no. mi to nie znaczy, że zrozumiem, tak? Ale Bo to nie jest- powiedziałem, że nie dosłyszałem, tylko nie zrozumiałem. Wydaje więc mi się, że to jest też jesteś w czasami stanie kwestia ułożyć to inaczej. jakiejś wyniosłości, że jesteś tu i musisz to zrozumieć, bo tak dalej, a potem... Ale część osób to przekłada od razu inaczej, tak? Wtrąci inne słowo w to sformułowanie i już, okej, już ci coś świeci. Tak, Już jakiś taki rozumiesz, nie? synonim po prostu No. tego i wtedy to jest... Ale jest też bardzo typowe sformułowanie po niemiecku, tak? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Nie tak. zrozumiałem cię, bo jakieś tutaj dźwiękowe Po prostu nie przeszkody usłyszałem, były tak, nie i tak usłyszałem. dalej. Akustysz, no także rewelacja. Ja mam ochotę się... Myślisz, że będzie padać? No, o 17 będzie padać. A to jest godzina. 17:15. No to nie będzie padać o 17. Czyli nie ma obawy. Środa od 16:45. Będzie. No ale to już pół godziny minęło od 16:45, to już nie powinno padać teraz. Powinno być odwołane. Dużo anglicyzmów. Anglicyzmów też jest dużo. W polskim jest dużo. W polskim też jest dużo. Dużo rzeczy z niemieckiego i też można tam to wszystko, cały warsztat, szlafrok czy coś, to wszystko są słowa z niemieckiego. Ale też się mocniej rozprzestrzeniło niż brajanki i jak to tam było? Brajanki, jakieś tam te wszystkie imiona zapożyczone z jakiejś Ameryki. W Niemczech już są od wielu lat całkiem normalne, tak? Masa tych wszystkich Jenny i tam jakichś tych Chantal. Jenny, To nie Chantal, są- Keviny, Tak, to nie jest ich są- tutaj dość sporo, ale z drugiej strony u typowe. nas też jest sporo takich Ale różnych. mi się wydaje, że tutaj w Niemczech to jest taka trochę starsza moda tych nadawiania tych Może tak być, że tak importowanych. jest, no. I poza tym no, też nie ma takiego przeskoku wyraźnego w jakimś tam zapisie i wymowie, jak między angielskim a niemieckim, a na przykład angielskim a polskim, tak? No bo Brajanka nie zapiszesz sobie Brajanka jak Brajanek, chociaż legendarny Brajanek i tak pisze się jak... Ale Brian to jest No. trochę więcej niż imię, to jest instytucja. A nie, to oczywiście, że tak, to instytucja. To jest w ogóle styl życia Definicja lepszości. i tak dalej. No. No, także tak to wygląda. Kolejny odcinek. Kolega Szymon tutaj już się wierci niecierpliwie. Wiercę się niecierpliwie, tak. Chcemy tutaj zmontować odcinek rowerowy. Jak się technicznie nam to uda, to powklejamy jeszcze jakieś wstawki tutaj z naszych lokalnych wycieczek lub też jakieś krajobrazowe. Tak, z naszych takich- Poczekaj, z niemieckiego jakieś landschafty. Landschafty. Ja bym powiedział, że po prostu wrzucimy parę ujęć z naszych single tracków, które tutaj mamy, czyli tras, które zwykle jeździmy, żebyście zobaczyli mniej więcej, gdzie mieszkamy, bo jest to nie najgorsze miejsce do mieszkania. I Jest nie wydaje mi najgorsze się- miejsce, jeśli dopisuje pogoda. Bo Jeśli na przykład dopisuje W pogoda. listopadzie czy styczniu to niekoniecznie, ale teraz jest to kilka miesięcy, które rzeczywiście można tu fajnie spędzić. Jest 20 stopni, można wskoczyć na kozę i cisnąć nad morze, Tak to jest jest. akurat fajne. Następny odcinek będzie takim odcinkiem, na którym bardziej się znamy. Nie będziemy się wymądrzeć na temat języka niemieckiego, jak to robimy teraz. To są nasze takie po prostu... Ale mądrować się możemy, ludzie się mądrują w internecie cały czas, więc Tak my też jest. będziemy mądrować. Będziemy się... No, nie znam się, ale się wypowiem. Ale się wypowiem, ale Także się tak wypowiem. to zrobimy. W każdym razie oczywiście chętnie przyjmiemy wszelkie suby, lajki i komentarze. Kolega Robert jeszcze gdzieś tam pisał w komentarzu, że odcinek o piłce nożnej zrobić, ale ja zauważyłem taki u siebie, że tak powiem, marazm piłkarski, futbolowy. Bo teraz na przykład z Mikołajem kupiliśmy sobie ten album z zaklejkami Panini, do klejania z piłkarzami. Tam jest, nie wiem, 48 chyba reprezentacji w tych, no to 48 reprezentacji, no to nie możesz mieć całej jakiejś tam, wiesz, śmietanki futbolowej. No to jest nuda po prostu. Ja tak? w ogóle Curaçao, Panama, Ja nie czuję Iran, tych Irak mistrzostw świata, i bo to są jest dla tam mnie za daleko. jutro. No. Jutro pierwszy mecz.
Meksyk. A które jest w ogóle otwarcie? O 21:30 naszego czasu, Ale u dzisiaj nich czy jutro? Jutro. Jutro. A u nich to nie wiem, o której to jest, ale jakoś tak wcześniej musi być, skoro u nas jest wieczorem. Nie wiem, o 12 czy tam o którejś. No w każdym razie Robert futbolowy, nie wiem, może zrobimy go razem, może przyjedziemy z Szymonem do Szczecina, usiądziemy, pogadamy o czymś, na przykład o piłce nożnej, bardzo chętnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za Będziemy uwagę. kręcić dalej. Mam nadzieję, że nasze wywody o języku niemieckim Was nie zanudziły. Staraliśmy się to Wywody to przekazać. jest powiedziane ładniej, ludzie mówią na to, że nieważne jak na to mówię. Po prostu z naszej strony, jak to wygląda. Jak Naszym myśmy skromnym naszym zdaniem. skromnym zdaniem. Tak jest. Także też również mamy nadzieję, że było fajnie, że się dobrze tego słucha, że się w ogóle tego słucha i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Lecim na Szczecin. Tak, jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Krzysztof Warzywo. Krzysztof Ze Szczecina. Warzywo. Tak. Lubisz warzywa? Przecież wiesz, że jestem Wiem. prawie wegetariański. Ziemniaki najbardziej. Tak, ziemniaki w płynie.